Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny filmik z Medieval Dynasty, tym bardziej, że przerwa była bardzo długa. Omówimy sobie kolejne update'y, które tutaj nadchodzą. Omówię też rzeczy, które są związane z poradnikami. Poradniki będą też update'owane ze względem tego, czy się wiele rzeczy pozmienia. Szczerze powiedziawszy, nie nastawiałbym się raczej na wielkie zmiany, jeśli chodzi o jakąś ekonomię, budownictwo, bo szczerze powiedziawszy, tego w ogóle za specjalnie twórcy nie zapowiedzieli. Z takich najważniejszych rzeczy na pewno jest zapowiedziane, jak jakieś kresty, nowe ciuszki, system walki, że ma być poprawiony. Szczerze powiedziawszy, na razie system walki tutaj, jak dla mnie w tej grze nie istnieje. Nawet gdy tam zmienili troszkę podejście bandytów, faktycznie są trochę lepsi ci bandyci, nie dają się tak łatwo gdzieś tam pokonać, ale odbijanie prawie chyba rękami, jak dobrze pamiętam, strzały, no to jest trochę niedopracowanie i widzę, że ewidentnie tutaj kombat nie idzie im dobrze. To jest pewnie też związane z tym, że od początku, czyli od bety, bo ja oczywiście gram od bety, no od bety do tego czasu dużo się zmieniło, ale szczerze powiedziawszy w ostatnim roku nie za wiele się zmieniło na dobre, bym powiedział, do właśnie Medieval Dynasty, z tego względu, że ekonomia nie została poprawiona. Dalej większość rzeczy jest w ogóle, nie ma sensu tego nawet tworzyć, jak niektóre ciuchy. Szczerze powiedziawszy, jest jeden, dwa ciuchy, które możemy tworzyć pod kasę. Po nic więcej się gdzieś tam tych niektórych rzeczy nie opłaca robić. Tak samo jest z żywnością. No brakuje tutaj balansu, brakuje trochę takich rzeczy podstawowych, jak zarządzanie lepsze polem. No bo dużo osób nawet się skarżyło pod poradnikami, że zarządzanie polem, ustawianie tego pola jest no dosyć kiepskie. Martwi mnie to trochę, bo szczerze powiedziawszy zrobili naprawdę dobrą gierkę i szczerze olali tą gierkę, więc te update'y, które wychodzą bardzo, no długo trzeba na nie po prostu w skrócie czekać, no nie wnoszą nic za wiele. Zobaczcie sobie ten pierwszy part. No w pierwszym parcie, szczerze powiedziawszy, to no po prostu nic nie ma ciekawego, bo to, że mamy zadania od króla, no to ogólnie zadania od króla już były. Odnośnie małżeństwa, ok. Tak samo kresty, też nic takiego bym powiedział szczególnego. A no niestety na ten update ogólnie czekamy długo. Na pewno najwięcej czasu jest poświęcone, sądzę, że na tym kombacie, żeby jednak ta walka była jakaś ogarnięta. I szczerze powiedziawszy, troszkę mnie to zaczyna martwić, jak tak bliżej się przyglądałem, że też tak dosyć cicho jest odnośnie tej gierki. Tym bardziej jak sobie włączymy drugi part tego update'a dużego, co ma tutaj być, no to mamy oczywiście nowe ciuchy, mamy nowy system walki, nowe barwniki. No jeśli chodzi o ten system walki, no na to zostało pewnie poświęcone najwięcej czasu i to jest trochę ciężkie do przegryzienia z tego względu, że jak sobie zobaczymy nowe ciuchy, czyli znowu będzie trochę naruszone w ekonomii. A co jest ważne w ekonomii w Medieval Dynasty? No ważne jest to, że w ogóle nie ma tam balansu z tej ekonomii i jest to po prostu trudne do ogarnięcia. System walki, tak jak mówiłem wcześniej, no bandyci odbijające rękami strzały, no nie było to dosyć dobre. Też gra jest czasem za bardzo przyspieszona, jeśli chodzi o animację właśnie gracza, czy to na przykład nawet samego przeciwnika, który po prostu zaczyna do nas tak sprintować, że wygląda jakby się ślizgał na lodzie. Więc trochę system walki może być tutaj niedopracowany. Nawet jak sobie już tutaj zobaczycie, jak to wygląda, wygląda to trochę sztucznie, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, teraz sobie zobaczcie, jak ci bandyci chodzą. No to też nie wygląda za dobrze, bo będziemy mieli oczywiście nowe obozy bandytów, tylko nie wiem jeszcze dokładnie, jak będzie z tą mechaniką tych obozów, bo ja osobiście zastosowałbym coś tego typu, że te obozy będą na przykład nas atakować, że będziemy mogli mieć na przykład swoich osadników, którzy wbijają poziom w na przykład, nie wiem, siedząc w strażnicy, obserwując teren, wbijają poziom, trenując, wbijają poziom i wtedy jest jakaś taka większa walka. Bo trochę jak sobie zerkniecie na tym filmiku, tak to jest niby, tak to wygląda, takie jest trochę założenie, tylko jeśli to będzie na tej zasadzie, że nasi rekruci będą mieć założone po prostu miecz i tarczę i będą sobie po prostu stali i nic nie robili, nie będą ani mieli opcji patrolowania, wbijania jakiegoś poziomu, no to szczerze powiedziawszy, no strasznie się na tym zawiodę.
nawet tutaj nie był za specjalnie pokazany ten system walki. No ja wiadomo, że nie chcą tutaj zdradzać tych systemów walki, no ale szczerze powiedziawszy, no jeszcze mnie zastanawia trochę kwestia mapy, no bo wiele osób się gdzieś tam zastanawiało, czy można gdzieś tam umieścić te obozy, że będzie nowa mapa, bo jednak gdzie tak za specjalnie tych obozów nie ma gdzie dać. No prawda jest taka, że ten obóz pewnie będą może, nie wiem, obstawiam z 3, 5 obozów. Może jakiś większy ten obóz bandytów. Też nie było nic zapowiedziane odnośnie questów, bo jak sobie graliście ostatnio albo skończyliście fabułę, no to sama fabuła, powiedzmy ta końcówka może była nawet ciut jakaś interesująca względem takich questów, które robili oni wcześniej. Ale mimo wszystko ta fabuła i tak jest dosyć słaba. Fabuła powinna się w takim razie trochę rozciągnąć, tym bardziej, że kończył się wątek z bandytami. Taki mały spoiler, ale taki spoiler to akurat wam dużo nie zmienia, więc mogę akurat tutaj powiedzieć o tym. Z takich najważniejszych rzeczy, tak jak mówię, no musi być dużo zmienione w ekonomii, żeby grało się troszkę przyjemniej, żeby więcej rzeczy było sens po prostu robić. System walki, dużo osób, sądzę, że i tak bardziej osobom zależy na tym, żeby ekonomia była rozwinięta, więcej budynków było, więcej jakichś dekoracji, tym podobnych rzeczy, tak samo jak były dodanie tak naprawdę tych pomostów. Dodanie pomostów może było dobrym pomysłem, bo można wtedy na przykład sobie gdzieś tam ciekawiej pobudować przy wodzie, więc to jest naprawdę duży plus. Ale samych budynków powinno być sporo dodanych, powinno być też ulepszone, jeśli chodzi o wydajność, na przykład stodoły, tym bardziej, że na przykład szopa rolnicza też powinna mieć jakieś update'y, żeby to wszystko trochę ze sobą grało, bo sam zamysł jest naprawdę bardzo dobry tej gierki, ale problem jest trochę z wykonaniem, z przemyśleniem, no ewidentnie tutaj coś poszło nie tak. I powiem wam szczerze, że gierka, sądzę, że jak wyjdzie ten update, to niestety straci troszkę na popularności, a zostanie bardziej hejtowana, bo jeśli chodzi o sam system walki, sądzę, że on mnie nie zaskoczy pozytywnie. Bardzo jestem nastawiony, że niestety system walki będzie strasznie jeszcze bardziej drewniany i tym bardziej, że jeśli liczyliście właśnie na coś typu zbroi, coś typu właśnie walki takiej normalnej, jakieś tam parowanie, jakieś takie ciosy, jak macie na przykład King of Deliverance, no to tutaj tego wydaje mi się nie uświadczymy. Martwią mnie tak samo osadnicy i ogólnie mechanika tego, jak to w ogóle będzie wyglądało, bo fajnie by było zrobić tak, bo oczywiście jak zbudujecie na przykład miasto albo jakieś tam osady, jakieś tam budynki blisko na przykład miejsc, gdzie spawnują się zwierzęta, to te zwierzęta oczywiście znikają, tak? I gdyby na przykład było coś na tej zasadzie, że ci bandyci nas będą atakować, mogliby na przykład zrobić coś typu, że nie wiem, albo porywają naszych, nie wiem, osadników, jakiś okup, coś tego typu. To jest pierwsza na przykład rzecz. Druga rzecz, no ta osada powinna być wtedy jakoś obudowana jakimś płotem, cokolwiek, posiadając jakiś tam właśnie wartowników, jakąś strażnicę, żeby alarmować, żeby atakować, bronić się przed tymi gdzieś tam bandytami. No dużo osób pewnie na coś takiego by liczyło. Dla mnie osobiście to by było dosyć ciekawe, tym bardziej, że gra już na samym początku, tam po powiedzmy 2 latach jakby w tej grze, już można bardzo dużo osiągnąć i gra staje się bardzo monotonna, więc dla mnie założenie tych bandytów powinno być takie dosyć przemyślane i czasem, żeby było można ewentualnie ustawić poziom agresywności może tych najazdów czy czegoś tego typu, jeśli te najazdy oczywiście będą, bo gdy będą same obozy i my będziemy mogli się tylko wybrać na przykład z 2, z 5 naszych osadników i zaatakować, no to naprawdę się zawiodę. Naprawdę muszę przyznać, że się zawiodę, tym bardziej, że czekamy na to bardzo długo. Ekonomia przy jakichś tam mniejszych update'ach, aktualizacjach szczerze wiele nie wnosiła, jak dla mnie troszkę na minus wnosiła niektóre aktualizacje względem ekonomii, więc zobaczymy co tutaj otrzymamy, możecie dać znać w komentarzach co byście chcieli zobaczyć, jeśli potrzebujecie jakichś informacji odnośnie jakichś konkretnych rzeczy z Medieval Dynasty, dajcie znać też w komentarzach, postaram się oczywiście udzielić informacji, troszkę jest poradników na moim kanale, więc jeśli czegoś potrzebujecie, wyszukajcie, jest tego naprawdę sporo.
I oczywiście widzimy się, jak już tutaj jakiś update'ik nam wskoczy. Ja już będę miał jakieś informacje, oczywiście też będą live'y z tego robione, więc śledźcie kanał, jeśli chcecie coś więcej się dowiedzieć i do następnego. Cześć, cześć, cześć!